Siema. Przywitajcie się ładnie. Siemanko. Dzień dobry. Ładniej? Siemanko, ten piękny poranek, a w zasadzie w środku nocy o 6 rano. No właśnie, to tak jak kto tak wcześnie wstaje, to współczuję. Nic dobrego nie daje. Nie, na pewno się nie wysypia. Jedziemy właśnie na Nefrytowe jezioro. Znaczy mamy tam... Najpierw musimy jechać... Ile pociągiem będziemy jechać? 2 godziny ponad. 2 godziny pociągiem. Później musimy złapać jeszcze tą taksę, czy busę jakiegoś? Tak, sens raczej. Taksę. Później mamy trekking. Około 2 godzin w jedną stronę. Podziwiamy piękne widoki i wracamy. Ogólnie będzie cały dzień roboty. Muszę wrócić, znaczy nie muszę, ale do roboty byśmy wrócili przed 19. Muszę odebrać moją koszulkę. Ma być gotowa. A jak nie wrócę, to trudno. Odbiorę jutro. Ogólnie zapowiada się dobry dzień. No i w ogóle Uzbekistan jest jak na razie bardzo spoko. O, to jest jeszcze inny pociąg. Z drewnianymi tymi. Tutaj w pociągach jeździcie, zabraknie wam wody albo czegoś. Możecie zobaczyć powszechny interes. Panie chodzą i sprzedają różne rzeczy. Wodę, jakieś te białe... Jak te białe kulki się nazywają? Kurt? Kurt. Właśnie, ja to jadłem w Kirgistanie. Nie smakowało mi to w ogóle, bo to było mega słone. Ale podobno to są inne, także spróbuję jeszcze. Właśnie, mieliśmy wczoraj na targu spróbować. A może gdzieś, może jak tam będziemy, no może dobra, może jeszcze będzie okazja, a jak nie, to będzie jeszcze okazja, jak tu wrócę po prostu. Bo mam zamiar tu wrócić jeszcze pod sam koniec. Mamy iść na imprezę. No. I muszę potrenować jeszcze, to też mi zależy, bo sprawdzałem, jest dość dużo klubów tutaj w tym mieście, w stolicy, także chciałbym iść na jakiś trening, a nawet na parę, jak się uda. Jakbyście pytali, gdzie jesteśmy właściwie, to jesteśmy w Okukuowu. Nie, źle przeczytałem. Okukuowu. Jak? Jak? Ochowo, czyli że biała dynia. Ładnie. Aha, no to już wiecie, już trochę poznałem tego języka. Jak to powiedzieć jeszcze raz? Ochowo. Okokowok. Ale nie umiem tego powiedzieć. No ale pomyślcie sobie, jak czytacie to. Mocno. Śniadanko w trasie. Co to mamy dokładnie? To jest bakłażan, pomidor. Bakłażan suszony i pomidor. Pomidor. Czosnek. No, zaraz próbujemy. Dojechaliśmy. Znaczy na razie pociągiem. Teraz jeszcze czas, żeby złapać taksę i dalej. To ile będzie tą taksę pojechać? Oj, 2 godziny, 3? no 2 godziny. Serio? No bo to w góry, po takich nowych drogach. To tego się nie spodziewałem. To wracam. Na to się nie pisałem. No, także mamy jeszcze 2-3 godzinki taksówką. A co, że my złapiemy? A jak Na nie, pieszo. to no 18:24. damy radę. Złapaliśmy taksę. Chcieli $60, ale okazało się, że... Znaczy, no dobra. Dogadaliśmy na 40. Chcieliśmy 25, ale niestety się nie udało. Powiedzieli, że to jest za daleko. 70 km w jedną stronę. Plus dodatkowo tam na nas musi taksówkarz czekać 4-5 godzin. No to dobra, powiedzmy, że nam się opłacało. I to bardzo, szczególnie na 3, jak podzielimy, to w ogóle będzie super. Teraz uzupełnienie wody. Wolę mieć dużo, niż później ma zabraknąć. No i jakieś jedzonko trzeba kupić, bo tam to pewnie nie będzie gdzie. Ogólnie się taki fajny dzień zapowiada. Trochę fajnych rzeczy usłyszycie. No i nie uwierzycie. Wychodząc ze sklepu, kierowcy nie ma. Chyba przeliczył, że mu się nie opłaca i sobie pojechał po prostu. Ja pieprzę. I nie mamy teraz z kim jechać. Sprawa wygląda tak, że nawet dobrze, że nas zostawił gościu.
bo okazało się, że mógł nas zostawić na górze, gdzie byśmy mieli duży problem, żeby wrócić, bo podobno robią takie coś. No i w ogóle trzecia osoba z rzędu nam powiedziała, że to jezioro wyschło po prostu, że nie ma teraz sezonu i nie ma tam wody. No i rozkminiamy, co w ogóle robić. No gdzieś musimy jechać. Taksówkarz jeszcze nam zaproponował na jakiś wodospad, żeby pojechać. Z drugiej strony rozkminiamy, czy i tak nie warto tam pojechać, zobaczyć. No i nie wiem. Wodospad Drogi osiołek. Patrzcie, jaki most. Widzicie, z czym mi się kojarzy taki drewniany most? Z Laosem. Tam, gdzie spędziłem parę godzin. Kumaci wiedzą, o co chodzi. Nasza podróż skończyła się, czy nie skończyła się, nasza podróż trwa. Na tym, że objeżdżamy po prostu jezioro dookoła. Teraz idziemy jeszcze na wodospad. No i nasz kierowca chodzi wszędzie z nami, że nas przypadkiem gdzieś nie zostawił. Bo nie byłoby wesoło. Ale bardzo miły pan. Nawet sam w sumie powiedział, że chce z nami iść. Także luz. Ale tamten to mnie rozwalił normalnie. Tak nam się wydaje, że on sobie to przemyślał, jak byliśmy w sklepie, że jednak chyba mu się to nie opłaca. I zamiast powiedzieć, że mu się nie opłaca, to sobie pojechał po prostu. Dobry. A to ten wodospad, tak? Nie no, spoko. I jeszcze najważniejsza sprawa. Od wczoraj ruszył sklep Podróże Wojownika. Możecie tam znaleźć koszulki, bluzy, spodenki do Muay Thai, jakieś rashguardy, rękawice, ochraniacze, bandaże, dodatkowo olejki. Później jeszcze będą białka. No i sklep będzie, wiecie, powoli się będzie rozwijał po prostu. To jest na razie start. Także na dole macie link do sklepu. Zapraszam. Jak na razie jest możliwość tylko płacenia PayPalem, ale myślę, że na jakiś tydzień, dwa będzie więcej możliwości. Po prostu chciałem go już otworzyć, bo już bardzo dużo osób czeka. Także ci, którzy bardzo czekają, dadzą radę sobie z PayPalem. Nie będzie żadnego problemu. Bardzo się cieszę, że w końcu to ruszyło. Także zapraszam Was serdecznie. A strona to shop.podróżewojownika bez polskich znaków.uk. Idziemy na ten wodospad, jest tak gorąco, ale już niedaleko gdzieś. Tylko zastanawiam się właśnie, jak on będzie wyglądał, jak wiecie, powiedzieli, że jeziora w górach są wyschnięte, bo nie ma wody. No to wodospad pewnie też nie będzie miał jakoś za dużo wody. Zobaczymy zaraz. Ojej, to ten wodospad. Jest jaki jest. Ale przyjemnie tu wieje z niego taka bryza. Idealnie. O, tu wreszcie trochę mi wieje. A z tej plaży za wiele wam nie mogłem pokazać, no bo tak wiało. To masakra. Wykańcza mnie to słońce tu. A Mateusz powiedział, że do tych miast, do których teraz się będę kierował, to tam jest je dopiero gorąco. Także będzie wesoło. Wracamy powoli na stację. O 16 mamy pociąg, który kosztuje 50 groszy. No, ten pan, który z nami jeździ, dostanie $40 od nas, bo tak się z nim umówiliśmy, że nas cały dzień będzie woził i zaraz nas odwodzi. Ale bardzo sympatyczny człowiek.
dzień spoko ogólnie. Nie ma co narzekać, coś się zobaczyło. Spędziło się miło, znaczy jeszcze się nie skończył, jeszcze trochę jest, ale ogólnie jest fajnie. I tutaj jeszcze ostatni punkt widokowy. Tu jest tama wielka. Przyjechaliśmy złapać tutaj marszrutkę. Patrz jaką porę. No bo na pociąg nie zdążyliśmy. Jeśli byśmy czekali na kolejny, to wtedy by był przerąbany, nie zdążyłby po swoją koszulkę, którą muszę się odebrać. Dobra, teraz parę niewygodnych pytań. Nie, tak naprawdę nie niewygodnych, tylko interesujących. Ja na przykład parę cały czas pytam, pytam ją o różne rzeczy na temat islamu, jak to tu wygląda, jak się czuła w Polsce, no bo każdy z nas wie, że, dobra, może teraz się to już poprawiło, teraz Polacy są bardziej tolerancyjni, bardziej otwarci na świat i tak dalej, no ale parę lat temu jeszcze było inaczej, no nie ma co ukrywać. No to dobra, jakie były twoje początki w Polsce, jak przyjechałaś? Nie znałaś języka, ani polskiego, ani angielskiego. Byłaś w obcym kraju, to byłaś pierwszy raz, jak wyjechałaś pierwszy raz do Polski, to byłaś pierwszy raz wtedy w Polsce? Tak, ogólnie byłam pierwszy Czyli raz całkowicie byłaś pierwszy, poza krajem, tak. A, czyli to jeszcze większa misja. Tak. No to w sumie powiem Ci, że ciężką akcję sobie zbiłaś od razu do tak. głowy, bo nie dość, że bez języka, bez niczego. Dobra, jak się odnajdywałaś na początku? Było bardzo ciężko, naprawdę nie rozumiałam w ogóle zupełnie nic. No. Przejechałam, no co, potem uczyłam się języka na zerówce. No ale jak było? Na przykład jak musiałaś iść do sklepu albo musiałaś iść coś załatwić, pomagał Ci ktoś, czy starałaś się sama na migi po prostu? Nie, na migi po prostu. Na migi, co? Tak, na migi, a potem już kilka słów nauczyłam się, czy pani potrzebuje reklamówki, No, czy no, pani no. ma drobne, takie coś, nie? I co, no potem znalazłam koleżankę, taką poznałam w akademiku. I na początku pisałam, wiesz, na Google jej, no. tak, ona mi, wiesz, pokazywała i ja jej A tak się Polką była? porozmawiać. Polką? Tak, Viola, Polka, A. no. No pozdrawiamy. Jak kiedyś Tak, zobaczy. no. I co? No i potem już po tak 3 miesiącach, może nawet po 4, już zaczęłam tak mniej więcej już rozumiałam dużo, No. ale już zaczęłam odpowiadać też, nie? Rozmawiać po polsku. Dobra, a miałaś jakieś przykre sytuacje? Kiedyś ktoś Cię tam zaczepił ze względu na to, że nie jesteś Polką albo coś, ktoś Ci coś złego powiedział? Nie, w ogóle. nigdy, co? Nie, nigdy takiego coś. No, odwrotnie, ludzie byli mili, wiesz, jak jechałam, nawet dla mnie było dziwne na początku, że jak jechałam na studiu, to w autobusie ludzie po prostu się uśmiechali, nie? No. I tak było nawet przyjemnie. To dla mnie też jest trochę teraz dziwne. Nie, no tak dlatego, jak że to mówię. jest Warszawa No w też, Polsce, nie? no i właśnie Warszawa to też duże miasto, takie można powiedzieć międzynarodowe, bardzo dużo osób z zagranicy mieszka. No ale to fajnie, naprawdę fajnie. No. Dobra, a miałeś ze względu na przykład na religię, przez to, że na przykład wiesz, no jesteś w Polsce. Ja na przykład jak byłem w różnych krajach muzułmańskich, to wiele osób podchodziło i pierwsze pytanie jakie mi dawało, jakiej religii jestem. No. Tak, u mnie też tak pytali. Też było? Tak, jak mówiłem, że jestem muzułmanką, to wszyscy mówili, że czekaj, a czemu ty nie masz chusty? No. Pierwsze to było takie pytanie zawsze i potem wiesz, no to, wiesz, tłumaczyłam wszystkim, że nie wszyscy tak u nas chodzą, nie? No I właśnie, że, wiesz, to jest też fajne, bo wiele osób z Was, tak samo jak ja nie wiedziałem, właśnie Farah mi to wytłumaczyła, że to wcale to nie jest tak, że oni muszą nosić chusty i tak dalej, że to wszystko po prostu z domu się bardziej wynosi, tak, prawda? no, jak wychowują dziecko w rodzinie takie bardzo religijnej, to chcesz, nie chcesz, to dziecko, wiesz, ma to w mózgu To ma, od nie? dzieciństwa i tak, wiesz, i po prostu taką samą drogą idzie. No właśnie, ja w ogóle teraz podróżując po świecie, poznałem różne odłamy tej religii, no i dużo rzeczy się nowych dowiedziałem, przede wszystkim, których nie wiedziałem wcześniej, bardzo ciekawych przede wszystkim. Jak na przykład można sprytnie omijać różne rzeczy, na przykład fermentowane mleko, albo faska po tym, jak się nazywają te czarne kuleczki? Nos. Ta tabaka, jak? Nos. Nos, no. Na przykład po tym, wiem w innych krajach na przykład też, że na przykład w Maroku palą sobie haszysz, a to też niby się nie powinno. Tak, W Iranie palą sobie opium, to też się niby nie powinno. A jednak wszystko można ominąć, no. No i w ogóle alkohol też piją, no, to też niby nie wolno. A wszystko tak naprawdę się dzieje. Także nie myślcie, że to naprawdę tak wygląda, że z góry ocenicie kogoś, że ktoś wam powie, że jest muzułmaninem, to od razu to tak wcale nie działa. To wszystko zależy od rejonu, od rodziny, w którym się wychowa i tak dalej. I od człowieka. No i od człowieka, no i przede wszystkim od człowieka, no tak.
A ty zawsze chciałaś po prostu do Polski pojechać, czy to taki kierunek, że wiedziałaś, że po prostu tam możesz pojechać i się może Europa dla Ciebie otworzyć, że tam pojedziesz? To było przypadkowo. Przypadkowo. Tak, mi wiesz, wszyscy mówili, że wyjedź. Nie, ogólnie sama chciałam zawsze wyjechać gdzieś, bo No. mi się nie podobało, nie chciałam tutaj zostać już, nie? No, Mi się nie podoba, wiesz, nasze poglądy, to, no jak naszych się ludzi, traktuje kobiety, powiedzmy. no. Tak, i no po prostu trafiła tak, że po prostu, wiesz, mój kolega tam był, ja zaproponował, żebym wyjechała, że tam jest fajne. No i co, ja nawet nie wiedziałam, że mam korzenie, zaczęłam szukać No, a. wszystko, okazało się, że mam nawet korzenie polskie, nie wiedziałam o tym w ogóle. I co, i udało się, wyjechałam sobie. Przez to, że miałam korzenie, to dostałam wizy. A na ile masz wizę, na ile lat? Taką Wtedy otwartą, miałam czy na masz na ile? rok, na rok, na 365 dni, a teraz już mam nadzieję, że będę miała pobyt stały. No ale, Poczekam na to była studencka jakaś wiza, czy jaka to była? Tak, to była multiwiza, ale na zasadzie tego, że jadę na studia. A, no to też spoko, no. Taka studencka można też powiedzieć. No. No, ale dla mnie to i tak jest niesamowite, że nie dość, że pierwszy raz wyjechałeś z kraju, Mhm. kompletnie bez języka obcego, jakby samo, I no. ogólnie miał po mnie znajomy mój przyjechać, No. nie przyjechał. Pojechałam, myślałam, że jadę do akademika, jechałam na główny kampus Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ta Świętokrzyska, tak? No. I no było masakra, się przejechałam, mówiłam, że ale mają piękny, myślałam, że chyba każdy, wiesz, tam duży budynek, No. myślałam, że chyba tu, nie wiem, tam mieszkają studenci, kto uczy fizyki, No, tam no. ktoś, nie? A to okazało się, że w ogóle były, wiesz, studia to, nie? I było ciężko oczywiście i też Ale nie no. wiedziałam, na taksówki dużo wydawałam, nie, na początku. No jak się nie wiedziało jak jeździ, to tak. Bo no, wiesz, u was mało jest zero, nie? Dla mnie to było jakoś taki mało, nie? Wiesz, No. 30-40 zł to było mało. Więc... Ale poradziłam, było ciężko oczywiście na początku, bardzo tęskniłam za domem. Pierwszy No, ale rok to- tak szczególnie. Ale to zawsze tak jest. Każdy, kto nie wyjeżdża za granicę, to pierwszy rok jest zawsze najcięższy, a później to już Tak, teraz wystarczy już... zadzwonić, że jest dobrze. tak. No ale naprawdę, że w rok się nauczyłaś polskiego, to i tak dla mnie to też jest hit, naprawdę, bo to jest ciężki język, naprawdę Tak, ciężki. ciężkie. No, Chociaż jak ty zgadzam mówiłeś po się. rosyjsku wcześniej, to zawsze tam łatwiej troszkę, bo to wiadomo, że nie jest to samo, ale tak. jednak niektóre Coś słówka tam są łapałam, podobne. tak, coś tam łapałam, jakieś słówka. No. My zaraz ruszamy właśnie dalej w trasę. Ile mamy jeszcze do miasta teraz? No, jakieś 30 minut. 30 minut. No. No i idziemy dalej załatwiać i później jeszcze trochę pokażę. Dziękuję bardzo. Też dziękuję. Dobra, rozstajemy się już, ja jadę w swoją stronę, wracają do domu. Dziękuję bardzo Mateo Rifara, bo naprawdę zajebiście. Was zapraszam jeszcze raz do niej na kanał, na dole w opisie zobaczycie. My się za 10 dni spotkamy znowu, bo jeszcze tutaj wrócę. Jutro ruszam po prostu jedwabnym szlakiem po 3 miastach, plus jeszcze jedno. One wszystkie leżą na jedwabnym szlaku właśnie, tak? No oprócz tego maniuka tutaj. No, bo to no to tak jak mówię, no plus jeszcze jedno tam, które chcę zobaczyć. Może jeszcze coś po drodze się zobaczy. Na 10 dni będę w trasie i tutaj wracam. Także dzięki jeszcze raz, a wy na dole Też macie. Ci Piotrek dziękujemy za akademię. To dla mnie było miło też. Dobra. Z racji, że jest czas, nie mam żadnych planów na wieczór. Trening musi być zrobiony. Później skakanka 20 minut albo pół godziny jeszcze zobaczę. Taka koszuleczka, spodenki do Muay Thai. Pamiętajcie, na dole sklep już działa. No i koniec dzisiejszego odcinka. Kolejny dzień w Uzbekistanie za mną, kolejny ciekawy dzień. Jutro o 7 rano pobudka na pociąg i jadę do kolejnego miasta. Tak jak Wam mówiłem, teraz będą 3 miasta z jedwabnego szlaku. Wszystkie piękne, będzie na pewno co pokazać. No i później dalej zobaczymy jeszcze. Myślę, że tak 10 dni będę właśnie jechał. Znaczy będę w podróży, no i później muszę tu wrócić na imprezę. Muszę zobaczyć, jak to wygląda życie nocne. Muszę. Podobno działa normalnie, także chcę to zobaczyć. Co? Sprawdźcie ich kanał. Wiem, że dużo osób już zostawiło subskrypcję, także dziękuję. Bardzo są szczęśliwi. Są naprawdę przemiłymi ludźmi. No i myślę, że spodobają Wam się ich filmiki. Dobra, dziękuję bardzo. Pozdrawiam, trzymajcie się. Do następnego odcinka.